Rzadko zdarza się testować model po liftingu, w którym zmiany zewnętrzne są niemal niewidoczne, a jednocześnie inżynieryjne udoskonalenia wynoszą auto na zupełnie nowy poziom. Dokładnie tak jest w przypadku odświeżonego Audi S e-tron GT. We like to think we have some form of control still, making our constant binary choices and voicing our equally shallow opinions more loudly or quietly. Most people can't even decide what color to wear or which burger to eat. What does it matter, man? Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion. Dla jasności, nowe Audi S e-tron GT dysponuje mocą 680 koni mechanicznych. To ogromny skok w porównaniu do poprzednika. Warto przypomnieć, że przed liftingiem najmocniejszy RS e-tron GT generował 598 koni mechanicznych. To jednak dopiero początek, bo aktualna, topowa odmiana RS Performance osiąga zawrotne 925 koni mechanicznych. Prawdziwe szaleństwo. Ale o osiągach i możliwościach opowiem później, tymczasem zajmijmy się praktyczną stroną tego auta, czyli bagażnikiem. Jak na elektryczne Gran Turismo, wiem, to brzmi jak oksymoron, ale wyjątkowo trzymajmy się tego określenia, bagażnik w tym aucie zaskakuje pojemnością i funkcjonalnością. W standardowej konfiguracji kufer oferuje 405 litrów pojemności. Mamy również przydatne siatki, uchwyty na zakupy, gniazdo 12V, dodatkowe siatki mocujące, a pod podłogą wygospodarowano jeszcze odrobinę dodatkowej przestrzeni. Trzeba przyznać, że całkiem nieźle, choć szkoda, że w wielu autach wciąż oszczędza się na wykończeniu górnej części bagażnika. Tak czy inaczej, po złożeniu oparć kanapy mamy do dyspozycji niemal idealnie płaską przestrzeń. Niektóre auta z segmentów aspirujących do mian rodzinnych nie zawsze oferują bagażnik na takim poziomie. Inżynierowie Audi naprawdę się postarali. No dobrze, na razie wystarczy tych praktyczno-rodzinnych banialuków. Sprawdźmy, co Audi S e-tron GT oferuje w środku, a to już zupełnie inna historia. Nie wiem jak wam, ale linia Audi e-tron GT wciąż niezmiernie mi się podoba. Ale o tym później. Sprawdźmy, co znajdziemy na kanapie z tyłu. Pierwsze wrażenie dość pozytywne. Na początek wygodne uchwyty Isofix z zaślepkami, które zapewne szybko zgubimy, ale wygląda to dość estetycznie. Zajmujemy miejsce na kanapie, no i jeśli ktoś spodziewał się przestrzeni jak z Audi A6, no to trochę się zawiedzie. Miejsca na nogi jest wystarczająco dla niewysokiej osoby, ale jeśli z przodu usiądzie ktoś powyżej 180 cm wzrostu, z tyłu zmieszczą się co najwyżej dzieci. Oczywiście są nawiewy, podgrzewane skrajne miejsca kanapy, jest wygodny podłokietnik z miejscami na kubki i przejście do bagażnika na długie przedmioty. Wydaje się, że Audi S e-tron GT stara się być praktyczne i funkcjonalne, ale nie ukrywa, że celuje raczej w osoby bez aspiracji na rodzinne wycieczki. Jakość materiałów? Moim zdaniem świetna. Wszystko wydaje się mocne, trwałe i dość twarde, ale wykończone na wysokim poziomie. Jak sami słyszeliście, spasowanie bez zarzutu. To tyle wrażeń z kanapy z tyłu, czas wpakować się za kierownicę.
Otwieramy solidne, ciężkie drzwi i zanim wskoczymy na fotel kierowcy, jeszcze rzut oka na przestrzeń dla pasażerów z tyłu. Ten tunel środkowy dość wyraźnie daje do zrozumienia, że to auto raczej dla 4 osób. Siadamy na miejsce dla kierownika i od razu w oczy rzuca się duży ekran wirtualnych zegarów i spora ilość tak zwanego piano black. Moim zdaniem trochę tego za dużo i o ile robi to niezłe wrażenie, gdy jest czyste i nie razi nas od tego słońce, tak w większości przypadków będzie straszyło kurzem i odciskami palców. Na plus na pewno tradycyjna konsola klimatyzacji i przyciski do większości przydatnych funkcji. Na tunelu centralnym całe połacie połyskującego plastiku. No zobaczcie, jak to wygląda. Szkoda, że uchwyty na kubki nie mają żadnej roletki, która poprawiłaby wizualny aspekt tego miejsca. No ale trudno, przejdźmy dalej. Pod niewielkim podłokietnikiem równie symboliczny schowek, dosłownie na drobiazgi. Ja tam swojego smartfona nie zmieściłem, a przecież w tej szczelinie jest ładowarka indukcyjna. Przed pasażerem schowek również jest niewielki. No, w kabinie za wiele nie zmieścimy. Sam system działa nieźle, a świetne wrażenie robi dach z możliwością zmiany poziomu nasłonecznienia. Możemy wybrać, czy cała szyba ma być przezroczysta, mleczna, czy tylko fragmenty w 2 kombinacjach. Nie jestem fanem takiego rozwiązania i preferuję fizyczną roletkę, ale w Audi ten system działał świetnie. Chętnie sprawdziłbym w gorący dzień, czy wnętrze bardzo się nagrzewa. Może przy następnej okazji. System, układ menu oraz sterowanie wirtualnymi zegarami jest już znane z innych starszych modeli Audi, ale sterowanie z kierownicy za pomocą dotykowych gładzików jest niewygodne. Na szczęście wielu producentów wraca do fizycznych przycisków. A jak z jakością materiałów z przodu? Jest podobnie jak z tyłu, czyli solidnie, trochę twardo, ale wszystko sprawia wrażenie naprawdę wysokiej jakości. Pomijając nadmiar szpetnego piano black, cała reszta zdecydowanie na plus. Spasowanie również niemal wszędzie solidnie. Niemal, bo tutaj coś złego się wydarzyło. Zdaje się, że ktoś przyszedł do fabryki na głębokim kacu i nie spisał się przy montażu daszka. Nie wiem, czy to mój egzemplarz, czy to problem ogólny, ale taka wpadka nie przystoi w aucie za takie pieniądze. Jak widać i słychać, to chyba jeden element wstydu. Sprawdźmy jeszcze, co kryje się pod maską z przodu i ruszajmy w drogę. A pod maską nie, tu nie szukamy cięga do jej otwierania, bowiem dedykowany przycisk mamy na boczku drzwi. Wiadomo, oczywiste miejsce. No więc pod maską, co oczywiste, silnika nie uświadczymy, ale na szczęście znajdziemy sporo miejsca na dodatkowy bagaż czy też kable do ładowania. Producent wygospodarował dodatkowy frank o pojemności aż 85 litrów. Całkiem nieźle. Po bokach mamy skrzętnie ukryte akcesoria i kilka niezbędnych elementów. Nie ma co tu oglądać, zamykamy blachę i ruszamy wreszcie w drogę. Autonomy is an illusion. No i witam ponownie zza kierownicy Audi S e-tron GT. Najpierw pokonamy około 10 km po mieście i pod koniec tego dystansu sprawdzimy średnie zużycie energii. Mamy dłuższą chwilę, więc możemy szerzej pomówić o tym zaskakująco ciekawym aucie. Wspominałem, że auto niemal nie różni się wizualnie od wersji sprzed liftingu. Z tym brakiem zmian wizualnych trochę przesadziłem, bowiem projektanci udoskonalili co nieco, ale nie ma mowy o radykalnych i rzucających się w oczy modyfikacjach. Bardzo mnie to cieszy, bowiem uważam, że Audi e-tron GT to jedno z najładniejszych aut w tym segmencie na rynku. Odważyłbym się nawet stwierdzić, że jest ładniejsze od technicznego krewnego, to jest Porsche Taycana. A teraz wyobraźmy sobie, że Audi e-tron GT powstaje w odmianie nadwozia Shooting Brake, czy jakiejś tam pokrewnej, na wzór Taycana Sport Turismo, czy Mamma Mia Cross Turismo. Ale to by było genialne. Ale musimy zadowolić się tym coupé sedanem, który ma absolutnie fantastyczną linię.
No ale co się zmieniło? Przeprojektowano przedni i tylny zderzak, które teraz charakteryzują się powiększonymi wlotami powietrza, nadającymi autu bardziej agresywny i sportowy charakter. Zmodyfikowano również wzory grilla. W modelu S zastosowano grill z błyszczącym czarnym wykończeniem, natomiast w modelach RS wloty powietrza po bokach są szersze i posiadają charakterystyczne elementy w kształcie litery L. Oprócz tego dostępne są nowe wzory obręczy kół, w tym wieloramienne 20-calowe felgi oraz kute 12-ramienne felgi inspirowane historycznym Audi A-Vus Quattro, przeznaczone dla modeli RS. Wprowadzono także nową strategię nazewnictwa na słupku B oraz paletę 4 nowych kolorów nadwozia. Pojawiło się również nowe dwuwymiarowe logo Audi i akurat ten element mi się nie podoba. Tylny dyfuzor w modelach RS został przeprojektowany i otrzymał pionowy reflektor stanowiący nowy element stylistyczny Audi Sport. Dla modeli RS Performance opcjonalnie dostępny jest matowy karbonowy dach oraz elementy z karbonu o marmurkowym wzorze. Opcjonalny pakiet Black Optic dodatkowo przyciemnia elementy zewnętrzne takie jak logo Audi, wloty powietrza, lusterka i tylny dyfuzor. Moja konfiguracja wersji S e-tron GT była dość elegancka i subtelna, ze srebrnym kolorem nadwozia i absolutnie genialnym wnętrzem z brązową skórą i wykończeniem z palety Audi Exclusive. No ale co zmieniło się w najważniejszych aspektach, czyli technice? W końcu Audi to przewaga dzięki technice. Audi skupiło się na tym, aby udoskonalić i tak już świetne auto elektryczne w swojej klasie. Znaczącym ulepszeniem w modelu po liftingu jest system zawieszenia. Standardowo Audi S e-tron GT wyposażone jest w adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne z 2 regulowanymi ustawieniami, które zapewnia doskonałą równowagę pomiędzy komfortem jazdy a precyzją prowadzenia. Dla bardziej wymagających kierowców dostępny jest opcjonalny system aktywnego zawieszenia, który potrafi indywidualnie sterować każdym kołem, jeszcze skuteczniej niwelując nierówności nawierzchni i minimalizując przechyły nadwozia na zakrętach. Dostępny opcjonalnie system 4 kół skrętnych dodatkowo zwiększa zwrotność przy niskich prędkościach i stabilność podczas szybkiej jazdy, oferując bardziej bezpośrednie czucie układu kierowniczego. Uwierzcie, to naprawdę czuć i aż trudno uwierzyć, że tak sportowe auto, które prowadzi się genialnie, może być jednocześnie tak wygodne i przewidywalne w każdych warunkach. System odzyskiwania energii podczas hamowania, czyli rekuperacji, również został udoskonalony i oferuje możliwość regulacji jego intensywności za pomocą łopatek umieszczonych przy kierownicy. Trochę brakowało mi większej swobody w ustawieniach poziomów i typów rekuperacji, jak ma na przykład Kia EV9, a ustawiona moc resetuje się po każdym dodaniu gazu. Ale i tak wyczucie hamowania i rekuperacji jest tak dobre, że można się do tego przyzwyczaić. Od razu widać i czuć, że Audi skoncentrowało się na stworzeniu samochodu, który sprawdzi się zarówno podczas ekscytujących przejażdżek po torze, co zresztą sprawdziłem, jak i w codziennym użytkowaniu na dłuższych trasach, potencjalnie odróżniając go od bardziej torowo zorientowanego Porsche Taycana. A co jeszcze się zmieniło? Jest tego bardzo dużo, więc skupmy się na konkretach. Przede wszystkim układ napędowy. Zwiększono moc we wszystkich modelach, czyli S, RS i RS Performance i zastosowano lżejsze oraz bardziej wydajne silniki elektryczne. Udoskonalono również baterię, która ma teraz 105 kWh brutto, czyli około 97 kWh netto. Ładowanie jest teraz szybsze, bowiem maksymalna moc wzrosła do 320 kW, dzięki czemu teoretycznie czas ładowania od 10 do 80% skrócił się do około 18 minut. Ulepszono także system hamulcowy, stosując większe przednie zaciski i opcjonalnie tarcze pokryte węglikiem wolframu. W opcji mamy także ceramiczny zestaw hamulcowy, który sprawdzi się raczej przy mocno agresywnej jeździe. No dobrze, ale o tych zmianach i zachwytach z tym związanych nie można paplać w nieskończoność. Gdzie są fakty? Gdzie najważniejsze dla tego auta konkrety, czyli zasięg i jak to wszystko się przekłada na praktyczny wymiar?
Zazwyczaj samochody o takich osiągach nie skupiają się na zasięgu, ale na zapewnieniu imponującego przyspieszenia i ogólnych wrażeń z jazdy. W Audi S e-tron GT udało się połączyć te dwa światy i co prawda są mocniejsze i oferujące większy zasięg modele, to trudno znaleźć taki, który łączy to wszystko ze sobą w jedno. Ale po kolei. Audi S e-tron GT wyposażony jest w elektryczny napęd na 4 koła quattro, realizowany przez dwa silniki elektryczne, po jednym na każdą oś. Dzięki temu samochód oferuje doskonałą trakcję i stabilność w każdych warunkach. Kluczowym elementem jest tutaj dwubiegowa przekładnia umieszczona na tylnej osi, która optymalizuje zarówno osiągi, jak i efektywność energetyczną. A skoro przy efektywności jesteśmy, sprawdźmy zużycie energii po 10 km przejechanych po mieście. Wyszło średnio 19,5 kWh na 100 km. A teraz 10 km drogami podmiejskimi przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę. Wracając do przekładni. Pierwszy bieg zapewnia dynamiczne przyspieszenie, a drugi efektywną jazdę przy wyższych prędkościach. Jeśli chodzi o moc, auto oferuje imponujące 680 koni mechanicznych oraz 740 Nm momentu obrotowego, który oczywiście jest dostępny natychmiast. Ale żeby nie było aż tak ekstremalnie w trybach jazdy Efficiency i Comfort, reakcja na pedał gazu w jego początkowym zakresie jest bardzo spokojna, przewidywalna, momentami nawet leniwa. To pozwala na pełne opanowanie mocy i wyczucie auta, co czasami przy autach o takiej mocy bywa trudne i stresujące. Nie jest to dokuczliwe szczególnie podczas poruszania się w korkach lub lawirowania na ciasnych parkingach. Tutaj S e-tron GT naprawdę współpracuje z kierowcą. Jeśli jednak tego chcemy i wciśniemy pedał przyspieszenia z większym zdecydowaniem, możemy liczyć na absurdalnie szybkie przyspieszanie, bowiem pierwsza setka pojawia się na prędkościomierzu zaledwie po 3,4 sekundy. Prędkość maksymalna to 245 km na godzinę, co jest wynikiem fantastycznym, jak na najsłabszy wariant w ofercie. No dobrze, ale co z tym zasięgiem? Bateria o pojemności użytecznej 97 kWh pozwala na zasięg do 609 km, ale to tylko teoretyzowanie. Być może w optymalnych warunkach zbliżymy się do takich wartości, ale w moim przypadku po pokonaniu ponad 250 km drogą ekspresową, bez żadnego oszczędzania, w temperaturach oscylujących od 0 do 5 stopni Celsjusza, miałem jeszcze ponad 40% baterii. Po mieście pokonałem jeszcze ponad 150 i dopiero wtedy musiałem naładować baterię. Ponad 400 km jazdy bez starania się o jak najniższe zużycie energii to naprawdę niezły wynik jak na tak mocne auto. A jak wspomniałem, samo ładowanie może trwać dość krótko, bowiem bateria jest w stanie przyjąć maksymalnie do 320 kW. Oczywiście w szczytowym momencie i na odpowiedniej ładowarce, ale to już są wartości naprawdę imponujące. A ile to auto kosztuje? Audi S e-tron GT kosztuje co najmniej 599 tysięcy złotych, ale jak to w segmencie premium, wystarczy kliknąć to i owo w konfiguratorze, aby podnieść cenę o 100 czy 200 tysięcy złotych. O cenach innych wersji za chwilę, a tymczasem sprawdźmy zużycie energii po 10 km drogą podmiejską przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę. Średnio wyszło 18,6 kWh na 100 km. A na koniec 10 km drogą ekspresową przy prędkości 120 km na godzinę. Pod koniec tego dystansu sprawdzimy średnie zużycie energii. Wracając do cennika, za wersję RS e-tron GT o mocy 857 koni mechanicznych zapłacimy już 699 900 zł, czyli dopłata ponad 100 tysięcy, a za topową RS Performance o mocy 925 koni mechanicznych zapłacimy 768 100 zł. Nie jest tajemnicą, że dobicie do miliona raczej nie powinno być problemem.
Podsumujmy nasze wrażenia. Audi S e-tron GT po liftingu to imponujący samochód, który łączy w sobie fantastyczne osiągi, luksusowe wnętrze i najnowocześniejsze technologie. Wprowadzone zmiany znacząco podnoszą jego możliwości, czyniąc go jeszcze bardziej konkurencyjnym w segmencie wysokowydajnych, elektrycznych Grand Tourerów. Mocniejsze silniki, większa bateria, szybsze ładowanie i ulepszone zawieszenie to kluczowe atuty tego modelu. Wizualnie niewiele się zmieniło, ale trudno poprawić auto, które wygląda po prostu świetnie. To jeden z niewielu samochodów elektrycznych, który chciałbym mieć w swoim garażu marzeń, nawet w tej najsłabszej wersji. A jak ze zużyciem energii? Na drodze ekspresowej po 10 km wyszło średnio 21,5 kWh na 100 km. Bardzo dziękuję za oglądanie mojego filmu i zapraszam do subskrybowania. Do zobaczenia, cześć!